Siema. To znacie powiedzenie, że ostre szczypie 2 razy? Się dzisiaj o tym przekonałem. Właśnie po moim street foodzie tutaj. Nie wiem, czy to dokładnie było po ostrym, czy po tych bakteriach, które były tam, ale tak się stało. Nie będę rozgrzebywał tematu, wiecie jak jest. Mam teraz parę spraw do załatwienia, także muszę trochę się pokręcić po mieście. Zostanę tu jeszcze prawdopodobnie 1 dzień i później lecę do Islamabadu, do stolicy. Pogadałem z chłopakami, nie wiem czy widzieliście poprzedni odcinek, jeśli tak to zobaczcie, bo to jest kontynuacja. Pogadałem z chłopakami tymi, których poznałem, byłem na herbatce o Islamabadzie i dla nich Islamabad to jest druga najpiękniejsza na świecie stolica. Także zobaczymy. Podobno bardzo różni się od tego miasta tutaj, bo jest bardzo nowoczesna. Zobaczymy, jak tam będzie za nowocześnie, to długo nie zostanę, jadę dalej, bo nie po to tu przyjechałem. Zapraszam na odcinek. Smutny obrazek, ludzie coś wyrzucają, a dzieciaki już grzebią, szukają czegoś tam. Się poszarpałem z frajerem, chciał mnie oszukać, inaczej się umawiał, a inaczej mi mówił. Zaraz wam opowiem, idę siedzieć z kitrem. Tu to się dzieje trochę. Muszę znaleźć mikrofon do mojego telefonu. Ten, który zgubiłem na Zanzibarze. Kupiłem w Uzbekistanie, w Zanzibarze już zgubiłem. Niestety. Czekam na kierowcę Ubera i patrzcie, smutny obrazek. Ludzie coś wyrzucają, a dzieciaki już grzebią. Szukają czegoś tam. Nie fajnie. Na drugi obiadek coś w rodzaju platera. Dobra. Takiego jakby hinduskiego czy indyjskiego, nie wiem jak to się mówi poprawnie. Także wszystkiego po troszkę. Zaraz spróbuję jak będzie smakowało, ale wygląda bardzo, bardzo apetycznie. Dobra, jedzenie było przepyszne po prostu. Czekajcie, bo mój tuk-tuk przyjął. No, powiedziałem tuk-tuk, a to tutaj to się riksza nazywa, a nie tuk-tuk. W Tajlandii to są tuk-tuki. Ale praktycznie jest to samo, także chociaż czekajcie, no nie, no minimalnie się różnią. Trochę się różnią, ale nie dużo. Jadę teraz na stację, bo muszę ogarnąć bilet stąd do Islamabadu. Dopiero jadę za 2 dni, ale wolę jechać teraz, póki mam czas, sprawdzić co i jak, bo nie wiem jak tutaj jest, jak to wygląda, czy po prostu pociągi są pełne, że trzeba wcześniej kupować. Lepiej sprawdzić. Ale wjechałem na dzielnicę. Pełno bezdomnych i brud i śmieci. No. Patrzcie jak się tu jeździ. Nie ma miejsca na dole? To się siedzi na górze. Dobra. Właśnie o tych autobusach mówiłem wczoraj w odcinku, że tutaj to wiecie, masowo się jeździ po prostu. Ze względu na to ile ludzi tutaj mieszka, no to trzeba jakoś organizować to. A tutaj są te auto, o ten jeszcze i tak ma też szyby, ale i tak dobrze wygląda. A tutaj ciężarówka. Z tymi ciężarówkami to naprawdę mają tu dobrze. Kto lepszą? W ogóle przyszedłem na zły dworzec i muszę teraz z buta targać parę minut na ten właściwy. O, tutaj jest taki właśnie bez okien, także macie klimatyzację od razu. Nie wiem gdzie tu na tą stację się wchodzi. A, tam. Patrzcie jak to wygląda, główny dworzec pociągowy. Wieżyczki ma, jakby to zamek był jakiś. To jest podobno drugi największy tutaj w Pakistanie. Pewnie największy jest w Karachi, no w największym mieście. Ale dobrze wygląda. Zobaczymy jak w środku zaraz. Dobra, bilet kupiony.
jadę pojutrze do Islamabadu, do stolicy. I pomyślcie, że przyszedłem 2 dni wcześniej i już nie było miejsc w wagonach klimatyzowanych. Będę miał przerąbane 5 godzin trasy w takim upale. Ale co? I tak dobrze, że w ogóle były, bo tak myślę, że jakbym sobie przyszedł od Kopa po prostu i chciał iść na pociąg, to bym w ogóle nie kupił biletu. Jak skoro 2 dni wcześniej już nie mieli klimatyzowanych wagonów. Bardzo nieciekawe. Dobra, trzeba teraz znaleźć jakiś sklep, coś kupić i jadę jeszcze coś zobaczyć. Powiem wam, że coraz bardziej się przyzwyczajam do tego, jak to tu wszystko wygląda. Do każdych warunków można się przyzwyczaić, jak to mówią. Melona zjem. Hello? How much? How much? How much? No. Only, yeah, like. Patrzę, higienicznie znowu. Elegancko, co? Powiem wam tak, no. Co do jedzenia w tym miejscu, teraz po czasie mam bardzo duże obawy. Ze względu na to, że on mi dał talerz tak po prostu wypukany w wodzie, oczywiście brudnej wodzie. Sypnął na to tylko tego melona, oczywiście ręką. Oj, ale dobra, już zjadłem. W ogóle oni to dziwnie tutaj jedzą, bo jedli z pieprzem i chyba solą. Dziwne trochę, no ale tak jedzą. Tak samo wczoraj, jak na przykład kupiłem sok z trzciny cukrowej, to też była trzcina cukrowa, słodka, do tego limonka, kwaśna i do tego jeszcze sól. 3 różne smaki pomieszane. O, ja czuję na języku, że coś ostrego też było chyba na posypane, bo zaczęło mnie teraz piec. Chyba, że to takie bakterie. Już mi język aż gryzie. O. Przejście przez ulicę, trzeba po prostu iść przed siebie. Nie przejmować się za wiele. Wszystko idzie w każdą stronę, nikt się nie przejmuje niczym. Normalna akcja. No i powiem wam, że wypadków to naprawdę mało widać. A to jak ktoś kogoś walnie, to się za bardzo nie przejmuje i jedzie dalej. Ten to ma Mercedesa normalnie. Ale mam lipę. Się poszarpałem z frajerem. Chciał mnie oszukać. Inaczej się umawiał, a inaczej mi mówił. Zaraz wam opowiem. Idę siedzieć z kitrą. Dobra, opowiem wam w skrócie, co się stało. Umówił się ze mną oczywiście na jedną kwotę. I... czekajcie. Umówił się ze mną na kwotę, którą po prostu później sobie wymyślił, że jednak nie była taka kwota. I ja się z nim kłóciłem, bo ja nie jestem wychwyty. Ja się nie dam oszukiwać po prostu. Bo jak się z nim umawiam i jeszcze potwierdzi, że tak. No dobra, mówił słabo po angielsku, ale się umawiał. Powiedziałem mu tyle, on powiedział okej. To, że on nie rozumiał, może nie, a może frana palił, to mnie mało interesuje. No i było od słowa do słowa i on wysiada z tuk-tuka do mnie. I się zaczyna drzeć. I tak go nic nie rozumiałem, co on gada, bo się darł w tym ich języku. I... no w ogóle to nie poszedłem do hotelu, bo... mówiłem mu, gdzie mieszkam, bo mówiłem, gdzie ma zjawić, ale tak mu powiedziałem, że mnie wcześniej wysadził, bo nigdy nie wysiadam pod hotelem. Ale może pamiętać. No i zaczął się drzeć po mnie, ja sobie nie dam, że się po mnie darł. I też się zacząłem drzeć po nim, po angielsku. On nie rozumiał mnie, ja nie rozumiałem jego. No i nagle on mnie odepchnął. Nie, no masakra po prostu. A ja się nie dałem, też go odepchnąłem. I zaczął się drzeć. Jeszcze mocniej ludzie się zaczęli lampić. I wziął mnie, chwycił tak. No to mu pokazałem, że się tak nie chwyta. No ale zrobiła się taka afera, że musiałem się stamtąd zawinąć. Poczekam jeszcze chwilę, bo za pół godziny się ciemno, wrócę, pójdę do hotelu dopiero. Powiem wam, że jestem taki zły. Naprawdę nic złego nie mogę tu na tych ludzi powiedzieć, bo są przemili dla mnie. Przefajni i tak dalej. I w tych nerwach, jak już mi tak trochę schodzą teraz,
to się zastanawiam, może on po prostu miał taką akcję jak ja, że on się nie chciał dać oszukać, ja się nie chciałem dać oszukać, on mnie źle zrozumiał, a ja go źle oszukał. No bo coś go musi tłumaczyć, bo naprawdę oni są przefajni tutaj. Ale nie lubię takich akcji, kompletnie. Wiecie co? Coraz bardziej zaczynam rozumieć to, co Faza, przez świat na fazie, oczywiście pozdrawiam mordo, mówił, że w Indiach śmierdziało cały czas i tak dalej. On był w terminie, gdzie było tak gorąco, jak jestem tutaj, że jest mega gorąco. I też co chwilę tak śmierdzi, że człowiek się nie wytrzyma. A tutaj i tak jest dużo bardziej czysto niż było w Indiach. Także tam sobie nie wyobrażam, co musiał przeżywać, szczególnie w takiej Varanasi choćby. Bo naprawdę, jak ja byłem, to tam nie śmierdziało, ale było zimno. Było po 15 stopni albo 20. A tu tak jest 35, 36. To jest w niektórych miejscach przerąbane. Oczywiście nie wszędzie, tylko w niektórych miejscach. Dobra, wróciłem na spokojnie, sobie przemyślałem. Jednak się rano stąd zbieram. Rano spróbuję zmienić rezerwację mojego biletu. Po 6 rano wychodzę i stwierdziłem, że nie ma tu co dłużej siedzieć. Pojadę do Islamabadu. Trochę żałuję to, co się stało, no ale się stało, trudno. No, ja nie zacząłem. No, mogłem trochę inaczej rozegrać, ale nerwy puściły. Ale mniejsza z tym. No, także od jutra Islamabad, stolica Pakistanu. Dobra, dzięki wielkie, że oglądaliście. Wiecie, jak nie subskrybujecie, zostawcie suba i łapkę. Pozdrawiam serdecznie, na razie.